Cześć, jestem Kamil i zapraszam na drugą część materiału o makaronie alkalicznym. Tym razem 2 przepisy w wersjach podstawowej i zaawansowanej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o konkretnych składnikach i o całym procesie, gorąco zapraszam do pierwszego filmu, w którym skupiam się na teorii i staram się przekazać jak najwięcej wiedzy. Na 2 porcje makaronu potrzebujemy 200 g mąki. Ja użyłem mieszanki 2, co dało białko na poziomie niecałych 11%, 80 g basi krupczatki i 120 g uniwersalnej lubelli, 86 g wody, 2,5 g kansui, w tym przypadku węglan sodu, czyli inaczej wypieczona soda oczyszczona, 2,5 g soli. Rozpuszczamy kansui i sól w wodzie i miksujemy samą mąkę przez około minutę, żeby ją napowietrzyć. Dodajemy 2/3 naszego roztworu i miksujemy przez 3-4 minuty. Ściągamy ciasto z brzegów naczynia, jeśli jest taka potrzeba, dodajemy pozostały roztwór i miksujemy maksymalnie przez minutę. Z powodu wysokiej hydracji dość szybko utworzą nam się duże grudki ciasta i trzeba uważać, żeby go za bardzo nie wyrobić. Przesypujemy wszystko do woreczka, zamykamy i odstawiamy na 2-3 godziny w temperaturze pokojowej. Po tym czasie musimy ciasto zagnieść. Możemy to zrobić ręcznie, możemy też otworzyć woreczek i parę razy na nim stanąć, składając ciasto po każdym spłaszczeniu. W ten sposób szybko uzyskamy wstępnie zagniecione ciasto. Jeśli ciasto jest zbyt wilgotne, podsypujemy je skrobią ziemniaczaną. Dzielimy ciasto na mniejsze porcje, tak żeby było nam wygodnie z nim pracować w maszynce. Wałkujemy na najszerszym ustawieniu, za każdym razem składając ciasto na pół. Powtarzamy te czynności do uzyskania gładkiego i przyjemnego w dotyku ciasta. Przy tej hydracji nie powinno to trwać zbyt długo. Teraz musimy ciasto złożyć, żeby je wzmocnić. Rozwałkowujemy ciasto 3 razy, w moim przypadku z 0 na 1, z 1 na 2 i z 2 na 3. Następnie składamy je na pół i wałkujemy, cofając się o 1 stopień, czyli z 3 na 2. Znowu składamy i wałkujemy na 1, po czym ostatni raz składamy i wałkujemy na 0. Tak przygotowany arkusz wkładamy do woreczka i zostawiamy w temperaturze pokojowej na 2 godziny. Gdy ciasto odpoczęło, możemy przystąpić do cięcia. Rozwałkowujemy ciasto na pożądaną grubość. Ja zrobiłem jedną porcję na 2, drugą na 3. Ogólnie przy wysokiej hydracji nie powinniśmy robić bardzo cienkiego makaronu. Dla tego przepisu dobrą grubością będzie nawet 1. Wypróbujcie różne grubości, żeby znaleźć tą, która Wam najbardziej odpowiada.
Makaron po cięciu posypujemy skrobią ziemniaczaną i przykładamy do woreczka, który odstawiamy w temperaturze pokojowej na minimum 12, a maksymalnie na 72 godziny. Czas zależy od użytej mąki i temperatury otoczenia, więc eksperymenty we własnym zakresie wskazane. Jeśli uznacie, że nie chcecie tyle czekać, możecie ugotować makaron od razu, jednak z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto poczekać. Tym bardziej, że taki makaron po odleżeniu możemy schować do lodówki, gdzie powinien wytrzymać przez kilka dni. Możecie więc zrobić go wcześniej i ugotować kiedy chcecie. Makaron gotujemy przez 30 do 60 sekund w zależności od jego grubości i własnych preferencji. Powinien być jednak sprężysty i nierozgotowany. Po ugotowaniu dokładnie odcedzamy i podajemy. Na 2 porcje makaronu potrzebujemy 200 g mąki. Ja użyłem mieszanki 2, co dało białko na poziomie niecałych 11%. 80 g basi krupczatki i 120 g uniwersalnej lubelli. 70 g wody demineralizowanej. 2,2 g kansui, w tym przypadku 0,7 g węglanu potasu i 1,5 g węglanu sodu. 2 g soli. Ogólnie cały proces wygląda tak samo jak w przepisie podstawowym. Mieszamy kansui z wodą i solą. Napowietrzamy mąkę i dodajemy 2/3 roztworu. Po kilku minutach dodajemy resztę i miksujemy tym razem przez mniej więcej 5 minut. Grudki, które powstaną, nie będą tak duże jak w poprzednim przepisie, ale cały czas zauważalne. Zamykamy w woreczku i odstawiamy na 30 do 60 minut. Zagniatamy ciasto tak jak poprzednio, z tym, że potrwa to nieco dłużej. Ciasto ma w sobie mniej wody, jest suche, dlatego będziemy musieli dłużej nad nim popracować. Ciężko też to dobrze zrobić rękami, dlatego w tym przypadku nasze nogi są niezastąpione. Po kilku minutach mamy ciasto, które będzie stanowić wyzwanie dla naszej maszynki. Tutaj serio chciałbym powiedzieć, że ciasto jest na tyle twarde, że maszynka może tego nie wytrzymać. Zalecam więc ostrożność. Ciasto wałkujemy na najszerszym ustawieniu, składając je po każdym razie. Następnie rozwałkowujemy 3 razy i składając cofamy się do początkowego ustawienia. Gotowy arkusz ląduje w woreczku i odpoczywa przez godzinę. Po godzinie rozwałkowujemy ciasto na preferowaną grubość. Ja znowu użyłem 2 i 3. Makaron tniemy, oprószamy skrobią ziemniaczaną i leżakujemy w woreczku przez 12 do 72 godzin. Po tym czasie gotujemy albo przechowujemy w lodówce. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów uzupełnienia. Jeśli będziecie robić ramen po raz pierwszy, stanowczo polecam pierwszy przepis. Hydracja na poziomie 43% gwarantuje bezproblemowe zagniecenie i wałkowanie ciasta, nawet na słabszej maszynce. Drugi makaron wymaga więcej doświadczenia i siły, jeśli jednak chodzi o smak i teksturę, to jest dużo lepszy i porównywalny z nudlami, które jadłem w Japonii. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do pierwszego filmu, w którym opowiadam szerzej o wszystkich składnikach i procesie powstawania makaronu. Jeśli coś jest niejasne albo zapomniałem o czymś wspomnieć, piszcie w komentarzach.
Na koniec bonusowy przepis dla wytrwałych. Na 2 porcje makaronu potrzebujemy 200 g mąki typu 00, ewentualnie 196 g tejże mąki plus 4 g czystego glutenu, 80 g wody, 3 g kansui, 2 g węglanu sodu i 1 g węglanu potasu. Jeśli nie macie węglanu potasu, użyjcie tylko węglanu sodu, czyli pieczonej sody. 3 g soli. Czasy odpoczynku to odpowiednio 2 i 24 godziny. Cały proces wygląda tak jak wcześniej. Makaron o wysokiej hydracji, więc nie będzie z nim dużych problemów. Typ mąki 00 sprawi, że makaron będzie wyglądał inaczej, ale przekonacie się jak zrobicie. Dzięki wszystkim za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnych filmach.